oficjalny team Lamborghini. To jest samochód o numerach 563, który wygrał ten sezon Langpan GT Series, więc na pewno samochód jest dobry. Teraz zobaczymy, czy kierowca jest dobry. Jestem Kamil Franczak, jestem oficjalnym kierowcą DV1 Triton Racing. Rozpocząłem prawdopodobnie, gdy miałem około 14 lat, czyli około 2004 roku. Takim bardzo fajnym symulatorem na rynku wtedy był Leaf for Speed i z nim spędziłem, wydaje mi się, 2, może 3 lata. Wtedy kontrolerem, który używałem, nie była kierownica, tylko to była myszka. Także jeździłem na PC-cie w domu i lewy przycisk myszy był gazem, prawy przycisk był hamulcem. Więc tak w skrócie mówiąc wyglądały moje początki. Potem miałem bardzo długą przerwę, idąc do liceum lotniczego i później na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Powróciłem do sim racingu, kupując sobie kierownicę i laptopa. Oczywiście kontynuowałem swoją przygodę i okazałem się najlepszym gościem z całej Europy na platformie iRacing. Pokonałem prawdziwych kierowców na eliminacjach w Barcelonie na torze Castelloli. I jako jeden z 5 finalistów z Europy zostałem zaproszony przez Mazda North America do wzięcia udziału w weekendzie wyścigowym. Można powiedzieć, że to było takie fantastyczne uczucie, aż niedowierzanie, że granie lub jeżdżenie na symulatorze może pozwolić Ci wziąć ich samochód i uczestniczyć w wyścigu. W Kalifornii na Laguna Seca, na torze, na którym byłem pierwszy raz w życiu na żywo, czułem się, jakbym był tam kiedyś w przeszłości, więc po prostu zacząłem robić swoje, tak jak na symulatorze. Można powiedzieć, że w 97-8% wszystko wyglądało tak samo. Dzisiaj jesteśmy we Włoszech, ponieważ jutro będę wsiadał do samochodu Lamborghini Huracan GT3 Evo teamu FFS sponsorowanego przez Lamborghini, żeby odebrać swoją nagrodę, którą zdobyłem wygrywając sezon SRO eSport GT Series na platformie Assetto Corsa Competizione i oczywiście wygrywając finał w Barcelonie, który wyłaniał 3 zwycięzców. Potem nas poprowadził do kolejnego etapu eliminacji jazdy na torze Imola. Tam też okazałem się najlepszy, więc dzięki temu dzisiaj jestem tutaj, zwiedzam Włochy, a jutro wsiadam do samochodu wyścigowego i postaram się zaprezentować z jak najlepszej strony i polski sim racing również. Gdzie jedziemy? Na Adrię. Ale pogoda chyba nam nie dopisuje, tak? W ogóle jeszcze nie czuję tak naprawdę, że będę zaraz jeździł GT3 na torze. Chyba wszystko tak się pojawi, jak zobaczę te auta, nie? Jak zacznę ubierać strój. Wydaje mi się, że jest mokro, nie? Także na torze będzie to samo. Adrian chyba nie słynie z torów o dużej przyczepności, więc chyba będziemy tutaj robić taniec na lodzie. Będzie bardzo trudne, najtrudniejsze do hamowania na tym torze. Do hamowania w zakręcie z szykaną jednocześnie. Bardzo łatwo stracić samochód, a ściana po prawej stronie jest bardzo blisko. Przechodzimy w dosyć taki szybki lewy, ale trzeba uważać, bo samochód jest niestabilny. Także po prostu muszę zrobić tak jak na tym filmie i będzie wszystko ok. Good morning! Welcome. Officially. Thank you. Yeah. Chakar. Anto, inside. Kamil, nice to meet you. This is going to be the car you're going to drive. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell and running from the law. So what's the track condition right now? It's gonna be a very damp track or it should be good? Well, it's gonna dry up pretty easily. You can see from the straight. You see there is sunlight basically everywhere. Yeah. So just this side is a bit damp. But it's a straight anyway. So Yeah, so but it's as you can see from the pit, I mean, it's not wet. Yeah. So, I mean, it's not perfect, 100% for sure, but it's fine. Then you will have all our engineering guys. So Giovanni is now just taking care that everything is fine. So that's the sound. Good morning, lady. This is the loudest car in the GT3 field. Yeah. In my opinion, there is one very, not safe place. That is the second chicane, because Yeah, you are braking in and turning This in the one same actually. time. yeah, because Yeah. if you try too much on the first curb, you can actually go very wrong. Yeah. And there's the wall leading the truck to turn. I to będzie fajnych kilka okrążeń.
Tak naprawdę jestem chyba pierwszym, który to będzie robił ze świata sim racingu. Będę robił bezpieczne, szybkie okrążenia i będę starał się poczuć dobrze samochód oczywiście i jakby jak najbardziej skorzystać z tej chwili, którą mam. Bo jest jedyna w swoim rodzaju. Nie? Catch me howling at the moon. Catch me howling at the moon. You are the red one. Okay. You are quicker on cornering. For example, here you are better than Ukyo. The way you are braking, you are using less ABS intervention. Nasze czasy różnią się tylko o 400, co jest niesamowite według mnie, jak na pierwszy raz. Możesz tego nie wiedzieć na symulatorze, ale robiąc setki okrążeń, dojdziesz do jakby odpowiedniej techniki, żeby jechać szybko. No nie? I wychodzi na to, że ta technika na tyle zostaje wpojona do mojego umysłu, że potem wsiadam do prawdziwego samochodu i tak naprawdę nie myśląc o tym, nie zastanawiając się, te moje inputy są takie, jakie powinny być według inżyniera. Więc chyba mogę być zadowolony. Of course, there are differences for sure, but basically the normal car behavior was like in the same. So the real car didn't do anything I didn't expect. We are impressed because the shape of his driving approach according to this track, which is a difficult track, was the proper one. So for me, if he jumped on race car, probably could have some success on real cars as well. Nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł być w tym miejscu i wsiąść do samochodu Lamborghini Huracan GT3 Evo, grając w grę komputerową, nie? Więc to jest niesamowite uczucie i nie wiadomo, czy to będzie tylko mój jedyny raz w życiu, czy może coś z tego wyjdzie później w przyszłości.